Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na energię. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie korzystać z naszego linku Zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie możemy? Kupuj na energię. Będzie powstanie, będzie wojna domowa i my w tym Totalenkriegu brać udział będziemy. Ale ja witam serdecznie, Zajczan z tej strony, kłaniam się niziutko, witam wszystkich widzów, ekspertów, żbiczków na dzisiejszym odcinku. Proszę Państwa, od razu mówię, Hearts of Iron 4 na Collapsing World Rise of Radicalism. My już kilka spotkań z tą modyfikacją mieliśmy, ale dzisiaj będzie grubo i dzisiaj będzie ostro i myślę, że zamiast jednego odcinka zrobimy sobie pełnoprawną, klasyczną serię. Uwaga, z powstającej, odradzającej się, wyzwalającej się Polski. Także zapraszam bardzo serdecznie. My już kilka spotkań z tą modyfikacją do Hearts of Iron mieliśmy. Rozegrywaliśmy dwie ścieżki pod Kraj na Inflantach, raz pod Freikorpsy, a raz pod carską Rasyję. Obie serie piękne, fajniutkie, polecam bardzo serdecznie. Dzisiaj natomiast udamy się na polsko-białoruski dystrykt militarny pod wodzą Czerwonego Tuchaczewskiego. Zobaczymy, czy uda nam się odbudować wielką, niezależną Rzeczpospolitą, wyrzucić czerwonych z powrotem daleko na wschód i stworzyć piękne granice. Proszę Państwa, zaczynamy dzisiejszą seryjkę. Z racji tego, że to będzie właśnie seria, to może zrobimy sobie ładne lorowe wprowadzenie. Ładne lorowe wprowadzenie i pierwsze co mi tutaj leci to Prussian Gloria. No nie no, troszeczkę szacunku, przynajmniej ale z barrikadas. Lorowe, fabułkowe wprowadzenie. Generalnie modyfikacja Rise of Radicalism to jest ten mod do Hearts of Iron z cyklu alternatywnych rzeczywistości. Tutaj oczywiście punktem głównym, zmiennym jest I wojna światowa, która tutaj w tym wypadku żadna strona nie mogła wygrać. Na Kaiserreichu na przykład Teutoni wygrywają, nie? Tutaj na Rise of Radicalism żadna strona nie mogła wygrać. Wojna tam się przeciągała chyba do początku lat 20. I wyczerpanie wojenną spowodowało eksplozję różnych tam strajków, ruchów, a ostatecznie rewolucji. Dlatego mamy Rise of Radicalism, dlatego ta modyfikacja jest tak fajnie podziabana i tyle ciekawych kontencików i nawet spaczonych rzeczy można powyciągać. Także fajnie to sobie moderzy wmontowali w fabułkę, żeby robić piękne rzeczy odnośnie wydarzeń historycznych. Ale moment, dlaczego Polsza wygląda tak jak wygląda? Polsza wygląda jak wygląda i jest pod zarządem powierniczym, rozumiesz, Czerwonego Tuchaczewskiego z prostego powodu. Ponieważ ten żbiczek zawiódł. Ponieważ bitwa warszawska, cud nad Wisłą się nie powiódł. Bolszewicy wygrali, Polska została zmiażdżona i mamy polsko-białoruski dystrykt militarny. Polski rząd ewakuował się na Śląsk. Szkoda, że szanowny Piłsudski na polskim Śląsku nie ma kontentu fabułki przygotowanej, bo byśmy klikali na tego rekonkwistę polskich ziem od strony Piłsudskiego, ale jest polski ruch oporu na dystrykcie na Tuchaczewskim. Może i przegraliśmy bitwę warszawską, ale dalej polska partyzantka, polskie podziemie aktywnie działa i szarpie Tuchaczewskiego. I my dzisiaj to striggerujemy. My dzisiaj, rozumiesz, rzucimy, rozumiesz, iskrę, która podpali wielkie powstanie. Generalnie pomysł na serię jest od widza, na Discordzie mi polecił, bo tak nawet bym nie wiedział, że z tej polsko-białoruskiego dystryktu da się stworzyć jakąś tam ścieżkę pod powstanie i grać potem polską, tam jakieś polskie się tworzą z tego, co mi opisywał. I gdyby nie widz, to bym nie wiedział. Także jak macie jakieś pomysły na ciekawe serie, polecajki, co sami sprawdziliście albo wiecie, to dawajcie znać na Discordach albo w komentarzach, to Zajączek z chęcią ogra. Zauważyłem, że jest w ogóle nowy update i dodali treść na Bałkany chyba. Także jak tam też jest coś bardzo ciekawego do przeklikania, interesującego z naszego spaczonego punktu widzenia, to też możecie zaproponować, może jakaś seryjka albo jeden odcinek się zmontuje. Dzisiaj natomiast odpowiadając na propozycję widzucha, robimy gdzieś to widziałem, o właśnie, kwestia oporu. Musimy jak najszybciej do tego dotrzeć, bo oczywiście tym Tuchaczewskim można klikać jako Tuchaczewskim i robić czerwone rzeczy z tego jego dystryktu militarnego. My natomiast tego czerwonego Napoleona musimy obalić. O właśnie, reżimy czerwonego Napoleona na razie musimy przez to przeklikać. Nie wiem, czy to ma znaczenie, czy te teczki raczej się nie zdążą wybadać, nie? Bo nas wrzuci na jakąś tam jedną z polskich stron, ale żeby było zachować, rozumiesz, proformę, wszystkie rzeczy, poklikajmy, niech to się buduje. Nie wiem, gdzie nas wyrzuci w tej Polsce, także na razie gdzieś tutaj, ale to jest dużo polskich stejcików, małych. Takie mini województwa, rozumiesz?
To nie wiem, gdzieś tutaj może pod Łodzią i Poznaniem zacznij klikać infrastrukturkę. Mamy 9 dywizji, ale to chyba nic nie zmienia. Tak jeszcze z ciekawości chciałem zobaczyć, mamy Rokosowskiego. Ciekawe, czy Rokosowski, rozumiesz, czmychnie do Sowietów, jak wybuchnie powstanie, czy poprze jedną z polskich stron, które będą się formować po wybuchu, rozumiesz, polskiej rebelii. Ale zanim jeszcze odpauzujemy i zaczniemy robić piękne, spaczone Total Intrigi w Hearts of Iron 4, krótka autoreklama. Generalnie na odcinkach tego nie robię, wyznaję zasadę, że szkoda czasu i że jak ktoś jest zainteresowany, to sam sobie poszuka i trafi w odpowiednie linkacze, ale od czasu do czasu trzeba przypomnieć, zwłaszcza pod jakichś nowych widzów. Zaczniemy od Discorda, znajomego, piękna, elitarna społeczność, rozumiesz, żbiczków, widzów wszelakiej maści. Każdy się na pewno odnajdzie, od zwykłych dyskusji na głównym kanale, od pogody po jakieś Total Intrigi czy historyczne debaty na tematach społecznościowych, do wyboru, do koloru, zawsze jest z kim pogadać, zawsze jest o czym pogadać. No i oczywiście przedni content w postaci memów czy innych śmiesznych filmików również tam znajdziecie, multicze organizowane i przede wszystkim jak ktoś chce mieć powiadomienie o wszystkich filmach, to tutaj bot ładnie pinguje, czy to Twitche, czy YouTube, bo tych kanałów YouTube'owych jest więcej. Także zapraszam bardzo serdecznie na naszego Discorda, znajomego, link oczywiście w opisie. Dodatkowo, jeżeli interesują Was tego typu filmiki, chcecie więcej Zająca, chcecie więcej Total Intrigu i RTS-owych strategicznych doznań, to polecam kanał The One True Zając, który był czasowo naszym głównym kanałem, kiedy tutaj na tym mieliśmy panicję, oczywiście niezasłużoną, bo Zajączek jak zwykle grzeczny i poprawny politycznie. Kanał The One True Zając, różne wszelakie RTS-y, nie tylko paradoksy wrzucamy. Tutaj więcej gier strategicznych, ale też city builderów. Fajna tutaj seria z Sowietków, gdzie budowaliśmy na mapie Śródziemia, sowieckie, rozumiesz, miasta. Kanał Znajomy Zająca, to już jest trzeci kanał, przypominam. Kanał Znajomy Zająca, gdzie są serie głównie z Total Warów wszelakiej maści, wszystkie mody, wszystkie Total Wary są tutaj ogrywane w miarę możliwości. Polecam bardzo serdecznie, jak ktoś lubi klasycznego Total War'a. Znajomy Chomiczana to jest nasze archiwum streamów. Tutaj wrzucamy wszystkie nasze rzeczy, które ostatnio streamowaliśmy w seriach ponumerowane, pomontowane. Polecam bardzo serdecznie, żeby gdzieś tam sobie w tle jako podcasty, czy gdzieś tam sobie przesłuchiwać. Ciekawe rzeczy się dzieją, ciekawe dywagacje. No i zapraszam również na same streamy na Twitchu. Wszystkie linkacze macie w opisie. Streamujemy już od dawna, praktycznie codziennie wieczorami. Na godzinkę, 2-3 się zbieramy, coś tam poklikujemy, coś tam pogadamy, coś tam pooglądamy, także polecam bardzo serdecznie. No i jeszcze zajęczy Twitterek, zwany X-em, od czasu do czasu coś tutaj Zajączek wrzuca, coś komentuje, wypowiada, także też można zafollowować. Wszystkie linkacze macie w opisie pod tym filmem. Ach, te klasyczne, stare serie, gdzie pierwszy odcinek był dosłownie cały przegadany i nawet się nie odpauzowywało. Niestety te czasy już minęły i nie wrócą, gdzie się cały pierwszy odcinek, rozumiesz, dywagowało, analizowało i przedstawiało plan. A od razu agresywna piąteczka i lecimy. W ogóle mamy styczeń 1922 roku. Ej, to te Great Wary tutaj niedawno się zaczęły. Ja zapomniałem, że Rise of Radicalism, ten Collapsing World zaczyna się tak wcześnie. W ogóle Poznań jest jego rowem. Bardzo niedobre nowinki, a Warszawa jest Tuchaczewskiem. To wszystko trzeba będzie naprawić, to wszystko trzeba będzie odmienić. Ty, sabotaże! Polska partyzantka działa. W hełmie uszkodzono kawałek drogi. Doskonałe nowinki. Niczego nie będziemy supportować. Ewentualnie Węgry chyba też dostały nowe kontenty. Gdzieś tam na Bałkany trzeba będzie się udać w miarę możliwości, żeby gdzieś tam wspomóc towarzyszy węgierskich. Musimy przeklikać te pierwsze cele narodowe na czerwonego Napoleona, bo tu oczywiście można im dalej prowadzić normalnie fabułkę, ale my po prostu chcemy jak najszybciej dostać się do kwestii polskiego ruchu oporu. Telefon z Moskwy. No nic bardziej mylnego. W Moskwie, rozumiesz, siedzą wielkie czerwone braciaki pod dowództwem Lenina. Mam nadzieję, że jak najszybciej cała ta wschodnia, rozumiesz, bestia się pogrąży we własnym chaosie. A póki co w chaosie pogrąża się nasz południowo-wschodni sąsiad. Zazdroszczę im tego Civil War'a, mam nadzieję, że nasze polskie powstanie również zakończy się równie wielkim Total Intrigiem.
Halo, Lenin? Słuchaj, przypał jest, bo te Poliaki mnie tutaj nie lubią. Nie lubią mnie te Poliaki. Problem jest, pomóż! Halo, Lenin? Przypał, proszę państwa, Tuchaczewski dzwonił, mówił, że jest problem, bo to jest reforma rolna, która się nie udaje. Tam potem są jakieś mechaniczki z tą reformą, można walczyć rolną, ale nas to kompletnie nie interesuje, bo my oczywiście będziemy dziadygę obalać, ale faktycznie Tuchaczewskiemu średnie się tutaj dzieje. Dobra, kolejny szybki cel narodowy. Aha, inflanty również się rozpadły. Poważnie, jak ktoś chce więcej dobrej fabułki, jeżeli chodzi o tą modyfikację, ciekawy gameplay, dobre mechaniczki, spocone wojny, no i przede wszystkim fabułka, bo fabułka to jest to, co napędza nasze tutaj wszystkie serie na wszystkich kanałach. Fabułka. To polecam serię pod Freikorpsy, które klikaliśmy, oraz serię pod nie Bernadotte, tylko Bermont. Nie wiem, ja cały czas go nazywam Bernadotte, nie wiem dlaczego. Bermontem pod Kozaków albo pod teutońskie Freikorpsy, jedni na wschód, drudzy na zachód. Piękna fabułka na tej modyfikacji. My natomiast czekamy, aż wykipi, wysrypi. Dokładnie tak, do wspomnianych wcześniej problemów odnośnie reformy rolnej nieudanej, odnośnie partyzantki na naszych ziemiach finansowanej przez Piłsudskiego z Polskiego Śląska, dochodzi kwestia, co zrobić z podzieloną Rosyją. Jak widzicie, tu jest wiele state'ów. Tuchaczewski też ma pewne predyspozycje do interwencji w jednoczenie Rosji. Nas to jednak kompletnie interesuje, Bo my się zajmujemy, rozumiesz, polskim ruchem oporu. no i mamy to. Czas decyzji, czas wielkich wyborów, które zdecydują o przyszłości tej serii. Może i Poliaki przegrały bitwę warszawską, bitwę nad Wisłą, to się nie poddali i jak to Poliaki mają w zanadrzu, od razu zmienili się w ruch oporu i już spiskują, rozumiesz, sabotują. Możemy, jakbyśmy chcieli grać oczywiście Tuchaczewskim, możemy ich nauczyć, czym jest wielki czerwony napis na mapie. Albo musimy pozbyć się dziada. Musimy pozbyć się dziada i to nam odblokuje, rozumiesz, może nie ukryte drzewko, ale specjalną ścieżkę początku powstania. Także zaczniemy od przerzucenia sprzętu ze Śląska na tereny, rozumiesz, okupowanego naszego dystryktu. To będzie 1500 karabinków wzór 98. Dodatkowo 5% war supporta. Proszę bardzo, ze Śląska widać karabinki przemycane. Ej, w ogóle teraz dopiero zdałem sobie z tego sprawę, że ten polsko-białoruski dystrykt ma granicę pierwszej RP. W sensie, no takie tutaj na zachodzie, na południu i na wschodzie, aż po praktycznie Smoleńsk, nie? Sprawa tu inflanty z Wielkim Księstwem Litewskim wycięte oraz nasze kresy na wschodzie też wycięte, no ale tutaj to mamy takie granice. Dobra, sabotaże na terenach Białorusi się udały. Gdzieś tam, rozumieć, baćce wykopywaliśmy kartoszki przed zbiorami, także Baćka rozsierdzony, że sabotaż podszedł. Albo stąkę mu rzucaliśmy na pola kartoszków. Oj, biedny Baćka na Białorusi. Wysłać Maciaków z powrotem do Maciaklandu. Rozpoczynamy polskie powstanie. Przygotujcie się. No i mamy Polskie powstanie. Udało się. piękna graficzka. Język, jaki dumny polski husarz, rozumiesz? Polacy powstali. Dzisiaj do Tuchaczewskiego, w jego stolicy w Mińsku, dotarły raporty, mianowicie, że w Tuchaczewsku, a właściwie teraz już w Warszawie, na zachodnich dzielnicach, najpierw niezorganizowany, a potem, co na początku miało się wydawać, że niezorganizowany ruch oporu i zamieszki przerodziły się w pełnoskalowe powstanie i przejmowanie kluczowych miejsc w zachodniej Warszawie przez polską podziemną armię. Potem dochodzą głosy, że w innych miastach również narastają zamieszki, które przeradzają się w otwartą rebelię. Mamy teraz do wyboru, że moglibyśmy złamać ten opór, to też byłoby ciekawe, nie? Striggerować to powstanie Tuchaczewskim, a potem to wszystko trzeba tłumić. Ale nie, my idziemy ścieżką Polski za wolność naszą i waszą. Dobra, mamy na razie okręg warszawski, ale to chyba nie jest to, na czym nam najbardziej zależy. Tu mamy event o tym, że początek rozpadu polsko-białoruskiego dystryktu wojskowego. Obecnie dowodzi, mamy co? Mamy PSL Piast, Polskie Stronnictwo Ludowe, Stanisław Wojciechowski i to ma fabułkę, ale to nie jest to, czym chcemy tworzyć Polskę. Bo lecimy teraz dalej i jak widzicie, tutaj powoli Kropki się postawiają. Po kolei to się rozpada. Zobacz, co się dzieje. Zobacz, jak to eksploduje. Wykypiało, wysrypiało. A mówiłem, pilnuj. Mówiłem. O, takiego powstania, żem chciał.
Dobra, żeby nie było tak dobrze, to nie jest tak, że każdy z tych krajów ma fabułkę, historię, cele narodowe i tak dalej do klikania. Ale jest jeden kraj, z tego co mi widzu mówił, i to powinno być to. Z szanownym Romanem Stanisławem Dmowskim, który powinien mieć fabułkę, przygodę i historię. Jak tak szybko patrzę, liczę, to jest 18 stron konfliktu podczas tej polskiej wojny domowej. Nie wiem, czy tu każdy z każdym będzie walczył. A, no jeszcze Piłsudski na Śląsku, który siedzi sobie, rozumiesz, i teraz chilluje, patrzy, jak to wszystko tam eksploduje. 18 stron. Tak sobie pierwsze co kliknąłem, to mamy Gdańsk. Nie wiem czemu, jak na niego patrzę, to widzę naszego obecnego Rudego w fotelu premiera, tylko w takim kapelusiku, ten uśmiech taki złowieszczy, teutoński. Kaszuby, Wielkopolska pod Jeriona, bolszewicka, rozumiesz? Ale mamy Poznań, który się buntuje. I to też wygląda ciekawie. Mamy polską pracę, rozumiesz, jakichś czystych socjalistów. Mamy wolne miasto krakowskie, mamy Hajków, wojenna komuna. Tu mamy jakiś Łemków, a tak, no Łemków to spoko. Tu widzę, że nam się Lwowy wyzwoliły, to trzeba przywrócić. Mamy Unię Wołyńską, Henryk Jan Jóźwik, on ma jakąś fabułkę? On coś tu ma, ale chyba jeszcze nie skończone. Mamy Republikę Polesia, Tuchaczewski okopał się na polach ziemniaków z Baćką. Tu ciekawe, rzymiański Brześć Litewski, tego jeszcze nie grali. Na Białymstoku mamy Jerzy Szurik. O, jacy syndykaliści, już mi się podobasz. W Wilnie też doszło do rewolty. W Wilnie też doszło do rewolty, to wszystko będziemy jednoczyć. Ale my teraz za pomocą decyzji wskakujemy, moi drodzy widzowie, szanowni żbiczki, wskakujemy na Polish State. To the Polish State. Hop. I my wskoczyli. Jaka polska flaga? Roman Stanisław Dmowski. To jest chyba jedyny kraj na tym powstaniu, tak, który ma tak rozbudowaną fabułkę, z tego co mi mówili, opowiadali. Więcej nas to nie będzie interesować, jeżeli chodzi o zmiany. Mamy miesiąc czasu, żeby wybrać, po której stronie chcemy walczyć. No dobra, i tu się zaczyna nasza właściwa przygoda. Dobra, zaczynamy od rzeczy ważnych, mianowicie można, widzę, zmienić portret Dmowskiemu. Nie wiem, jak zmienimy to... A, to mamy takiego. No dobra, niech będzie taki pan Dmowski. Z duchów narodowych mamy tak, problemy narodowościowe, no jest jak jest. A Rzeczpospolita przez wieki była ojczyzną wielu kultur, wielu narodów, wielu tradycji, wielu religii, nikomu to nie przeszkadzało, było jak było, wszyscy się dogadywali. Dopiero potem, rozumiesz, syndrom zaborców, syndrom PRL-ów stworzył Polskę, jaką mamy dzisiaj, piękną, ale okrojoną. Mamy problem z legitymacją naszego rządu, tutaj każdy pewnie chce stworzyć rząd polski albo coś na ten deseń. I mamy memorandum Dmowskiego, rekrutowalna populacja, Division Attack plus 5%, doskonałe nowinki. Widzę, że tutaj już Dmowski zawczasu jakiś generałów nam porekrutował, mamy 3 dywizje piechoty, 2 dywizje kawalerii, początek polskiej armii, templata, przynajmniej artylerię mają jako support, a kawaleria przynajmniej szybka będzie. Czy ja dobrze widziałem? Polski Narodowy Syndykalizm! O, rób mi tak jeszcze, co ty gadasz? Doczekałem się Polskiego Narodowego Syndykalizmu. Dobra, już nic więcej do szczęścia nie potrzebuję. Niczego więcej mi nie trzeba. A tutaj co mamy? Reakcjonistów. Polski Narodowy Syndykalizm. Coś pięknego. To jest nasze drzewko. Nie wiem, czy to jest finalne, czy tutaj coś jeszcze się będzie tworzyć, ale widzę, że w miarę powinno być sporo rzeczy do klikania. Kampania jednoczenia ziem polskich. Zmiażdżyć papety Piłsudskiego. Jak będzie kontencik, fabułka, rozumiesz, przygotowany update na Piłsudskiego ze Śląska, to od razu w to wskakujemy. No ale póki co musimy Dmowskim jednoczyć. Początek narodowego odrodzenia. Dobra, tutaj już bot zawczasu to kliknął. Jeśli chodzi o nasz sztab wojskowy, generałem może zostać Michał Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz, natomiast głównodowodzącym oczywiście marszałek Rozy-Wadowski. Nie wiem czemu automatycznie linia frontu zrobiła się na TT. Rzymiańskie Brzeście Litewskie. Ty, a jakby tymi Rzymianami Polskę tworzyć? No dobra, oni jeszcze kontenciku nie mają, ale kiedyś będą mieli fabułkę, cele narodowe, update przygotowany. To myślę, że takie rzymiańskie spaczenie z serca Polski brzmi jak plan.
Na razie jest spokojnie, tylko tak, w Wielkopolsce mamy konflikt pomiędzy armią Poznań Prison Rebellion, jakiś Prison Breaks, tych pewnie więźniowie polityczni z Poznania przejęli miasto i rozumiem, że zaczynają wyzywać Wielkopolskę. Tutaj klepią Jegorów, to bardzo dobrze, że ich klepią, natomiast rząd w Wilnie mierzy się osobiście z Czerwoną Bestią, także trzymamy za nich kciuki, my na razie czekamy. Widzę, że tutaj możemy robić family friendly, poprawnie polityczne rzeczy, także na razie się z tym wstrzymamy. Uderzymy w środkową część naszego drzewka. Na razie próbującą stabilizować sytuację nad... My mamy co w ogóle mamy? My mamy region w Lublinie, tak? Tak, Lublin i Chełm to są regiony pod naszą kontrolą. Musimy przeklikać te wszystkie cele narodowe, które zabezpieczają na razie władzę Dmowskiego. Stabilka plus 5%. Od razu do rządu dmowskiego zatrudnimy niejakiego Tadeusza Pankrackiego Bieleckiego, który daje nam political power oraz stabilkę plus 5. Tu mamy część ministrów przygotowanych, natomiast tutaj jeżeli chodzi o naszą armię, to niestety mamy jakichś randomów z Ameryczki importowanych. Także szkoda, że na military staff, na nasz sztab wojskowy nie ma przygotowanych, nie wiem dlaczego. Też się prosi, żeby dodać jakichś naszych polskich asów wojskowych. Powołaliśmy do życia Instytut Wielkiej Polski. Musimy wpajać naszym obywatelom, że Polska znowu może być wielka. Dobra, podoba mi się ten cel narodowy. Natomiast nie podoba mi się to, że jestem amebą i nie zauważyłem, że tutaj od razu możemy przeprowadzić prewencyjne uderzenie na całą Republikę w Warszawie. Myślałem, że musimy wszystkie te drzewka zrobić. A tu wystarczyło jeden z tych celów zrobić, także chyba nie ma na co czekać. Nasz polski state Dmowskiego wypowie wojnę II Polskiej Republice w ciągu miesiąca, czyli oczywiście uderzymy bezpośrednio na Warszawę i spróbujemy przejąć stolicę Polski, zanim Wojciechowski zacznie wykorzystywać autorytet stolicy do jednoczenia pozostałych polskich ziem. A w Radomiu w tym czasie robią pajacyki. W Radomiu mamy Church of Radom. Order of Holy Cross. A, bo świętokrzyskie, tak? Holy Cross. Badumc. Czekaj, mają fabułkę? Nieskończoną, jakąś wstępną. Order of Holy Cross. Rządzi Church Radomski. No to nieźle. Dobra, to jak szybko wchodzimy, rozumiesz, na etap działań wojennych, to dawaj Chiefa Army, Offensive Army Chiefa, Experience Army 030, Division Attack plus 10, a w ogóle jakie my mamy PKB i tak dalej. 2 miliardy, welfare, healthcare, ja nie pamiętam, to na Rise of Radicals ta mechaniczka tutaj jeszcze nie za bardzo działa, nie? Jeżeli o to chodzi. Spoko. Instytut Wielkiej Polski, podoba mi się bardzo. Żeby nie było, specjalnie skróciłem linię frontu, ponieważ chcemy jak najszybciej przeprowadzić uderzenie z dwóch naszych prowincji, z Łuków i prowincji obok, na... Aha, to jest jedna prowincja. No nie, w każdym razie będziemy musieli jak najszybciej spróbować zająć Mińsk Mazowiecki, także już od razu tą kawalerię tutaj też podrzuć. Jak tylko rozpocznie się wojna, większość naszych sił uderzy i przejmie Mińsk Mazowiecki i może odetnie... A, tu w ogóle jest lewobrzeżna i prawobrzeżna część Warszawy. To jakbyśmy dali radę, to odciąć byłoby doskonale. Wprowadźmy lekkie karabiny maszynowe do naszej armii. Rise of Radicals lekutko modyfikuje tutaj drzewka technologii, jakie można badać i tak w niewielkim stopniu. Mało który z modyfikacji takich luźnych odważa się zmieniać teczki. Generalnie są jakieś Black Ice, Total War i tak dalej, a te wszystkie takie luźne mody, bardziej fabułkowe, w większości przypadków zostawiałem chojczanowe drzewko technologii, co jest smutne, bo drzewko technologii z podstawki chojczana jest smutne, nie oszukujmy się. W ogóle podstawka chojczana jest smutna. W ogóle chojczan jest smutny. Ale my robimy szczyptę fabułki i ta szczypta fabułki zmienia smak smutnego chojczana na piękne, spaczone, epickie serie. No nie mówcie, że nie. Oczywiście, że tak. A więc wojna tu i teraz. Nie wiem, czemu akurat dostaliśmy powiadomienie, że MacArthur został zaprzysiężony na prezydenta w dniu, w którym my rozpoczynamy nasz marsz na Warszawę. Albo generalnie to my się teraz panicznie boimy. Freikorpsy. Freikorpsy Dmowskiemu wysyłają karabiny. Dobra. Ciekawy przypadek, zbieg okoliczności, niech będzie. Widzę, że tutaj będą problemy generalnie. Myślałem, że to my będziemy bardziej stroną ofensywną, a wróg na pewno posiada więcej dywizji od nas, posiada lepszy przemysł. Generalnie to my się obecnie bronimy, także trzeba będzie zrobić to szprytnie i mądrze. Pozwólmy, o właśnie, tej kawalerii zająć Białą Podlaską, tylko po to, weź go przytrzymaj, zaatakuj.
Ja to zaraz, rozumiesz, rozpracuję. Dobra, jednak zmiana planów. Nie spodziewałem się, że nasza armia jest tak słabsza w porównaniu do oponenta. Na razie się po prostu bronimy. Musimy skupić się na obronie terytoriów, jakie posiadamy i liczyć, że albo wróg się wypali na tych szturmach, licząc, że ma przewagę, albo dojdziemy do szybkiego wzmocnienia naszych armii, na przykład przez Lend-Lease od Freikorpsów. Na razie wróg ma przewagę. Od strony republikańskiej, demokratycznej mamy Bolesława Ignacego Floriana. Wieniawę Długa... A, to jest Wieniawa Długoszewski, okej. On prowadzi 4 dywizje piechoty, gdzie broni się nasz Tokarzewski. Dobra, panie Rozwadowski, żelazna obrona. Nie udało się obronić Warszawy podczas bolszewickiej nawały. To teraz panu obronisz, rozumiesz, łuków przed wojskami republikańskimi. Stać, gdzie staliście. Tu, gdzie my zaczynają się granice naszej nowej ojczyzny. Które generalnie to my przegrywamy to w obronie. Nie za bardzo mamy jak pomóc. Podrzucimy świeżą dywizję piechoty. Z powrotem wpuścimy oponenta na tą białą Podlaskę, tą jedną brygadą kawalerii. On nic nie zmieni, bo i tak musi się stamtąd wycofać. Chyba że tam zostanie, no to rozpoczniemy kontruderzenia, a dzięki temu zluzujemy zmęczoną dywizję piechoty, a wrzucimy świeżą. Ciężkie zmagania frontowe wymagają militaryzacji naszych niewielkich ośrodków miejskich, także w Lublinie wprowadzamy, rozumiesz, manufaktury czegokolwiek się da. Mamy jedną militarkę, żeby produkować sprzęt. Populacja consumer goodsu, mamy 46 manpowera. Na te nasze małe civil wary wystarczy. Dobra, nowe karabinki, co już nam sugeruje, że mamy mniej sprzętu niż powinniśmy mieć. Jest szansa, że wróg, rozumiesz, tym szturmem z Mińska Mazowieckiego powoli zacznie się wypalać. My od razu ruszamy z kontrofensywą. Lekkie karabiny oraz granaty. Nowinki z Wielkiej Wojny, która w tym uniwersum trwała dłużej i była bardziej kosztowna niż w naszej rzeczywistości, mogą okazać się przełomowe, aby poskromić rebelię Poliaków. Nic tak nie jednoczy Polaków jak wspólny wróg. Ale kiedy Tuchaczewskiego zagoniliśmy z powrotem na kartoszkowe pola Białorusi, Polacy rzucili się na Polaków. Jakże smutna polska rzeczywistość. Pojawiła się możliwość, zamiast puszować bezpośrednio na Warszawę i Mińsk Mazowiecki w obliczu przeważających sił nieprzyjaciela, mogą nasze dywizje, może to poza tej jednej wymęczonej, uderzyć na osłabionego wroga w Sielcach. Rozwadowski wydaje nakaz natarcia. Na razie wygląda to całkiem nieźle. Ta osłabiona dywizja miała czekać. Rzuć te mocniejsze dywizje do szturmu na Sielce. O właśnie, jeszcze lepiej to wygląda. Doskonale. No przypominam, że mamy 23 rok. No tutaj mamy jeszcze, jakby nie patrzeć, doktrynę Great Warową. Właśnie, tu są doktrynki pozmieniane, bo już nie pamiętam. Nie, tu są współczesne doktrynki, nie ma doktryny pierwszowojennej. Dobra, ale powoli to działa, powoli to działa. Wytrzymaliśmy na naszej linii. Wielki polski farmer. Co to dawał wielki polski farmer? A, dostawaliśmy bleeding slota w Lublinie Chełmie, więcej populacji i mniej consumer goodsów. Może Polska jak za czasów swojej złotej świetności nie będzie Polako stupido, nie będzie spychlerzem Europy, ale myślę, że nasze rolnictwo da radę. Dobra, zwiększenie patriotyzmu, 10 000 manpowera i 5% dla narodowego syndykalizmu, doskonale. Obecnie nasze natarcie powoli nabiera rozpędu, już 90 wygrywamy. Jedna dywizja się wycofała, teraz z Łukowa wyprowadzamy kontruderzenie, właściwie zaczepny manewr, żeby zatrzymać posiłki z Mińska Mazowieckiego, dzięki czemu prawdopodobnie wygramy bitwę o Siedlce. O, wytrzymajcie w tym Mińsku, mamy, Siedlce zostały zajęte. Jedna brygada kawalerii oponenta została odcięta w Białej Podlaskiej. Z Łukowa nasz manewr zaczepny zatrzymał posiłki nieprzyjaciela, a nasze dywizje zajęły Siedlce, odcinając jedną brygadę kawalerii oponenta. Moglibyśmy teraz rzucić się w pościg za nieprzyjacielem, jednak ważniejsze jest zlikwidowanie tej dywizji na naszych plecach. Przypominam, że to jest Civil War, a w Civil Warach w Hearts of Iron najważniejsze jest likwidowanie dywizji oponenta. Chociaż możemy jeszcze chciwie wykorzystać tą przewagę i dogonić ich, o właśnie, aż po Ostrów Mazowiecki. Tutaj widzę, że jedna dywizja już do Warszawy się wycofuje, pewnie na garnizonowanie. Dobra, dalej nie musicie atakować. Hold on, czekamy, bo ta dywizja na plecach jednak kawaleryjna, szybka, może nam zaszkodzić. Musimy się jej pozbyć.
wyślemy naszą brygadę kawalerii do niepilnowanego Ostrowa Mazowieckiego, ale tam nie pozostaniemy, tylko go zajmiemy. To wróg będzie musiał potem tam jedną dywizję przerzucić. Ta prowincja po drugiej stronie rzeki ewentualnie mogłaby pomóc rozszerzyć combat with, atakowanie z dwóch kierunków. Na razie nas to nie interesuje. Oho, mamy od razu kontrofensywę wojsk republikańskich. My potrzebujemy jeszcze chwilę, żeby nasze dywizje odpoczęły. Zwłaszcza pierwsza dywizja kawalerii powinna troszeczkę odpocząć, zanim ruszy do szturmu na Białą Podlaską. Część szturmów nieprzyjaciel się załamuje, natomiast tutaj na północy to mi się nie podoba, że oni powoli wygrywają. Trzeba będzie podrzucić wsparcie. Zwiększenie patriotyzmu. No, przydałoby się zwiększyć liczbę naszych dywizji. 5% pobór od razu wprowadzamy. Widzę, że Dmowski się nie patyczkuje. Nie ma czasu na uzupełnienia. Rzucaj tą kawalerię do szturmu, bo zaraz trzeba będzie wsparcie podrzucić. Wróg wrzucił wszystkie rezerwy do ataku. Dobra, opracowaliśmy lekkie karabiny. Musimy się ratować leciutko lastendem. Mamy dużo command powera, trzeba będzie go przeklikiwać. Pobór też będzie, problem będzie z karabinami. Wrzucaj od razu kolejny bonus. Wzmocnienie w lekkich karabinach, zwłaszcza do operacji szturmowych. Opuściliśmy na razie łuki, one są puste, strategicznie ważna prowincja. Podrzucamy tą dywizję, żeby zaatakować Białą Podlaską. Wróg wszystkimi siłami atakuje Sielce. Wróg wszystkimi siłami atakuje Sielce, więc na razie łuków jest bezpieczny, nic tam nie oddelegują. W razie czego ta kawaleria może szybko tam wjechać i trzymać linię frontu. A musimy jak najszybciej pozbyć się kawalerii oponenta na naszych plecach. Nie wiem, czy od razu nie klikamy kolejnego lastenda. Wiem, że to boli, sprzętowo, manpowerowo, ale musicie wytrzymać, aż ta kawaleria tam nie zniknie. Swoją drogą konflikt w Wielkopolsce się zakończył. Tutaj wygrali ci nasi Polacy z Poznania. Ta niewielka Republika Łemków została zaanektowana, natomiast wybuchła walka pomiędzy tym wolnym miastem Kraków, Aleksander Osiński, przeciwko centralnej Galicji, właściwie jakiemuś guwernantowi, rządowi Chajków. My tymczasem dalej prowadzimy zacięte walki. Jeżeli Sielce padną, dwie nasze dywizje zostaną odcięte, co będzie fatalnymi nowinkami. Mobilizacja, tu na razie mamy drzewko zablokowane, bo musimy wygrać wojnę z republikanami. 500 karabinów, jak najszybciej potrzebujemy te 500 karabinów, tu i teraz. Natomiast szturm na Białą Podlaskę też powoli zaczyna przynosić efekty. Kawaleria, która tam broni się, jednocześnie prowadzi działania ofensywne w Sielcach, powoli zaczyna ustępować naszym dywizjom. 98, mamy to! Biała Podlaska została wyzwolona, Polacy tam oczywiście potraktowani honorowo, wszyscy złożyli broń, są jeńcami, spokojnie, nic złego się nie dzieje, żadne straty, jest 10 000 po naszej stronie, 12 000 po stronie nieprzyjaciela, i tak mają przewagę, jeżeli chodzi o liczbę dywizji i przemysł. Ale kociołek ładny zrobiliśmy. Przyznajcie, że tak, niewielki konflikt na kilku kratkach, polsko-polski, a jakie emocje, jakie to Talenkriegi. I na dzisiaj wam podziękuję za uwagę. Znajomy Polsatu wjeżdża teraz idealnie. Marsz na Warszawę w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie do końca. Trzymajcie się następnego. Cześć.